Cześć, siemanko. Dzisiaj przyszedł do mnie sprzęcik. Jaki sprzęcik? Sprzęcik, który ma fajny patencik. Przyszła do mnie paczuszka, tak zapakowana, taka dosyć duża. Teraz powinny być ten dźwięk takiej muzyki, tam bom, bom. Tester baterii, no tester akumulatora, ale akumulator to też bateria. Tester baterii Kingbolen BM550. Tu mamy instrukcję QXWID i zaraz zobaczymy, czy jest to czegoś warte. Mam w sumie kilka akumulatorów, które można sprawdzić. Już bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. Opakowanie jest bardzo fajnie zrobione, bo nie trzeba go ciąć, tylko wystarczy podważyć. To tutaj są takie zaczepy i tyle. Tutaj mamy cały sprzęt i to jest takie coś. Kingbolen BM550 Battery System Tester Made in China, czyli jak wszystko. No dobra. Wygląda, nie wiem, kurde, nie miałem nigdy w sumie do czynienia z testerem akumulatora, także ciężko mi się do czegokolwiek odnieść, ale zobaczymy, co on pokaże. Wykonanie wydaje mi się w porządku. Przewody nie są jakieś cieniutkie, takie normalne. Niektóre prostowniki nie mają takich grubych przewodów, także wydaje się to ok. Żabki dosyć mocno trzymają, także będzie dobrze. Nie będę Wam czytał instrukcji, zobaczycie w sumie, jak to po kolei wygląda. I tutaj mamy też instrukcję. Poszukamy, czy jest po polsku. No niestety po polsku nie ma, ale jak to mawiał klasyk, proszę o to, drogocenna instrukcja. A na chuj mnie ten kaktus! No właśnie. Ale panowie, polski język, trudny język, kurde, proszę też po polsku instrukcję drukować. Jak chcecie, to Wam pomogę z tłumaczeniem. Nie ma problemu. Chociaż w sumie, co tu opisywać, no. No ale w innych językach jest. Po polsku niestety nie ma. A czasami na kiblu człowiek by miał co poczytać. Na pierwszy ogień bierzemy akumulator Saikeda. A kurde. Made in China. 6V, 7 amperogodzin. Aj, nie wiadomo. 6V, 7 amperogodzin, 20 HR. Czyli kurde przez 7 godzin po 1 amperze albo 7 amper przez godzinę. No dobra, zobaczymy, co tutaj się wydarzy, co tu się nam pokaże. Dobrze. Sobie plusa. No tu sobie bierzemy minuska. A tu bierzemy pluska. I odpala nam się sprzęcior. Battery type to jest 6V. O, ale fajnie spada w dół. Myślałem, że trzeba będzie klikać tak po 5, to masakra by było. Znalazłem taki przelicznik. Amperogodziny na CCA. Piszę tutaj sobie 7. To jest 50 CCA. To i tak nic mi to nie daje, bo tu nie można zjechać do mniej niż sety. Dobra, to weźmiemy setę. Co to jest? CCA jest 66, czyli tak by wychodziło. Status of health jest 44%. Status of church jest 98%. No to prawda. 18,5 V? Ile? Jakim cudem 18,5 V, jak ten akumulator ma 6 V? Spróbujemy jeszcze raz, może coś się tutaj, kurde, spierdoczyło. Podłączamy. Wybierzemy 6V. CCA. Tutaj jedziemy na minimum. OK. Coś się dzieje chyba. CCA jest 89. To wcześniej coś chyba, kurde, poszło nie tak. Nie wiem, jeszcze raz. 6V. CCA bierzemy na minimum.
89, 79, 68, 14,5, 6,41. Nie no, teraz jest ok. To wcześniej nie wiem, co tu się wydarzyło, że pokazało taką dużą wartość. No dobra, możemy wybaczyć. Przechodzimy do akumulatora numer 2. Tutaj jest 12 V, 2,3 Ah, także też się za dużo raczej nie dowiemy. O! Coś się rozłączyło, czy akumulator się już rozładował? CCA24, no to może by się zgadzało. State of Health 6%. No to też by się zgadzało. Of Charge, no to może też, bo ja go kilka razy ładowałem jednak. Voltów 12 i RK oporność 105. O kurde. Spróbuję tutaj podać inną wartość, czy to w ogóle inaczej policzy. Jak tutaj podam na przykład 200 albo 300, kurde. Albo 500 tutaj podam. W sumie to nie powinno mieć żadnego wpływu, bo to po prostu ewentualnie przelicza, czy to jest good, czy nie good. No ok, czyli 24. Za małe akumulatorki. Poza tym to nie są takie rozruchowe, bardziej takie, kurde, do podtrzymania czegoś albo coś. No ale ten ogólnie jest zajechany. Generalnie internal resistance, czyli ten opór wewnętrzny powinien wynosić jak najmniej. Na pewno najmniej niż 10 miliohmów dla tych akumulatorów takich starych, a dla tych nowszych, jakiś AGM czy coś, no to jeszcze mniej, że niby do 5 miliohmów. No a tutaj widzieliście przed chwilą, jaki duży wynik był, także no akumulator jest do niczego. Dobra, mamy teraz Galaxy, tutaj jest akumulator 550 A, ustawiamy na 550. OK. Kurde, mam problem ze światłem. Dobra, mierzy sobie. 501, czyli good. Status of health 83%, naładowania 88 i oporność 5 miliohmów, czyli też OK. No i volt ma 12,53, czyli też myślę OK. Jakoś za bardzo nie spadł, tym bardziej, że to nie jest jakiś markowy akumulator, tylko jakiś Formax. A zrobię ten test jeszcze raz dla porównania. 500, 83, 88, 5, 12,53. To samo. Idziemy testować kolejny akumulator. No i dobra, jesteśmy w Peugeotie. 12 V, 540 A. 234 A zostało. Tylko 19% życia. 85% naładowania. O kurde. Taką oporność dużą ma? O kurde. Wydawało mi się, że ten akumulator nie jest taki stary. Jeszcze raz podłączymy. 215. O kurde. Przyjechałem. Będziemy dalej testować mierniczek. Tutaj mam akumulator. On kilka lat już stoi. Muszę nagrać to jeszcze raz, bo nagrywałem to w pionie, kurde. A chciałem to nagrać w poziomie. 12 V, 540 A. Oporność bardzo wysoka. Życia ani stanu naładowania nie ma. Volt ma 8 V. Czyli akumulator kaput. W sumie przez chwilę zwątpiłem w ogóle, po co taki miernik. No bo sobie myślę, przecież jak on tutaj pokazuje 0%, to już wiadomo, że auto, ani motocykl, ani nic innego na tym nie odpali. Tylko że teraz tak sobie przypomniałem, że czasami akumulator się rozładowuje, no auto nie odpala. Co kilka dni się wyładowuje i wtedy człowiek się zastanawia, czy ma jakiś lewy pobór prądu w samochodzie i po prostu drenuje baterię, czy po prostu akumulator już jest do wywalenia. I do tego właśnie może ten miernik się przydać, bo można sobie akumulator naładować, zobaczyć jak się naładuje i w ogóle, później sobie sprawdzić testerem i wtedy powinno pokazać, że jest dobry albo niedobry. Ciekawy jestem, jakby to wyglądało, gdybym ten akumulator naładował i wtedy bym go przetestował. No napięcie na pewno by było troszkę większe, chyba że już się całkowicie zasiarczył, no to już wtedy dupa. Teścik zakończony, przetestowałem 4 akumulatory. Jakie 4? 5 akumulatorów. Teścik zakończony, 5 akumulatorów przetestowany. Pokazałem Wam działanie tego produktu. Moim zdaniem no elegancko sobie radzi z akumulatorem tym 6V. Na początku miał problem, bo pokazał jakieś cuda
ale później pokazywał już OK. Może się musiał dostosować. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej! Przy okazji serwisu klimatyzacji zrobimy jeszcze test akumulatora. I teraz patrzymy. 12 V na pewno. Ale ile to ma amper? Kurde. Ile to ma? 510 amper. Dobra, ustawiamy. 510 amper. 510. Ten akumulator jest też już wiekowy. Ma 250 amper jeszcze. Status of health ma 24%. Naładowania 80%. Oporności wewnętrznej ma 10 milliohmów i 12,5 V. Czyli połowę w sumie swojej nominalnej wartości stracił.